Kolejnym pojęciem, jakie musimy wprowadzić, jest pojęcie przestrzeni osobistej. Przestrzeń osobista koreluje bardzo mocno z czerwoną strefą. Czyli cała czerwona strefa, tuż poza zasięgiem czerwonej strefy, jest moja strefa osobista. Nikogo nie powinienem dopuszczać na taką odległość, aby był w stanie dotknąć mojego ciała, dotknąć mojego ramienia. Bo tak jak z poprzednich rozważań pamiętamy, to już będzie czerwona strefa, w której przeciwnik będzie w stanie wyprowadzić uderzenie i mnie tym uderzeniem trafić. W codziennych sytuacjach dużo częstszym będzie to, że będziemy stali sobie naprzeciwko kogoś, prowadząc konwersację, niż gdy będziemy od razu stali w pozycji gotowości i walczyli. Choć to też nie jest wykluczone. Natomiast teraz skoncentrujemy się na takiej odległości, czyli na kontroli mojej przestrzeni osobistej. Kiedy stoję naprzeciwko kogoś w tak bliskim dość dystansie, nie chcę trzymać rąk opuszczonych wzdłuż mojego ciała. Moje ręce od razu są wyciągnięte w bardzo pokojowym geście, tak jakbym rozmawiając z napastnikiem, czy może nawet jeszcze nie napastnikiem, tylko potencjalnym napastnikiem, rozmawiając z drugą osobą, mogę gestykulować tymi rękoma, mogę trzymać je sobie blisko ciała, mogę trzymać je w ten sposób. Każda pozycja jest odpowiednia, dopóki moje ręce są pomiędzy nami. To gwarantuje mi, że szybciej będę w stanie zareagować w momencie, kiedy nastąpi ewentualna agresja ze strony drugiej osoby. Czyli podstawowa rzecz, nie stoję sobie w ten sposób, luźno, z opuszczonymi rękoma, tylko moje ręce są pomiędzy. Tak jak poprzednio, muszę się skoncentrować na utrzymaniu tego dystansu. Czyli kiedy stoję naprzeciwko kogoś i ta osoba zaczyna się do mnie zbliżać, ja muszę zachowywać ten dystans bezpieczny dla siebie i cofać się. Jeżeli natomiast nie będę miał gdzie się cofać, za mną będzie stał samochód, będzie jakaś ściana, czy jakakolwiek inna przeszkoda, która uniemożliwi mi cofanie się, wtedy, kiedy osoba z naprzeciwka podchodzi, moim jedynym wyjściem jest położenie rąk w okolicach bicepsa, tricepsa. To nie ma być ruch agresywny, to nie ma wyglądać w ten sposób, że Krzysztof podchodzi i ja robię coś takiego. Ja po prostu chcę bardzo delikatnie położyć swoje dłonie na ramionach tej drugiej osoby, ponieważ to daje mi czucie i kontrolę nad gwałtownymi jej ruchami. Czyli wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. O co chodzi? Czym mogę pomóc? Nie jestem agresywny. Staję lekko skręcony, nie stoję frontem do tej osoby, ponieważ wtedy odsłonięte jest całkowicie moje krocze. Staję sobie lekko bokiem, moje dłonie bardzo delikatnie spoczywają na ramionach. Mój środek ciężkości jest przesunięty lekko do przodu, moja stopa jest dociążona z przodu, pięty są raczej odciążone. To daje mi przewagę, jeśli chodzi o utrzymanie tej pozycji. Jeżeli mój środek ciężkości będzie na piętach i będę nawet trzymał ręce na klatce piersiowej Krzyśka i Krzysiek będzie szedł do przodu, ja nie jestem w stanie go zatrzymać. Kiedy natomiast moje ciało jest lekko wychylone do przodu i środek ciężkości jest z przodu, bliżej moich palców niż pięt i położę ręce na Krzyśku, kiedy on będzie chciał mnie przepchnąć, on będzie czuł dużo większą presję, zanim ja będę musiał zrobić krok w tył, tracąc balans. I o to samo nam chodzi w tej pozycji. Mój środek ciężkości jest lekko przesunięty do przodu, w ten sposób nie pozwalam za bardzo manipulować swoim ciałem tej drugiej osoby, czy napastnikowi. Tak? Ta pozycja daje mi bezpieczeństwo, jeśli chodzi o kopnięcia w krocze, daje mi bezpieczeństwo, jeśli chodzi o uderzenia zamachowe i także muszę zadbać o uderzenia głową, ponieważ kiedy jesteśmy tak blisko, bardzo łatwo jest trafić kogoś głową. Dlatego też nie patrzę w oczy tej osobie, tylko moja
głowa, moja broda jest lekko opuszczona w dół. W ten sposób uniemożliwiam uderzanie głową. Kolejna rzecz, jaka może się zdarzyć, może to być albo ze strony tej drugiej osoby, ona może po prostu pasywnie się wycofać. Jeżeli to będzie ktoś normalny, kto nie szuka problemów, to najprawdopodobniej tak to się stanie, ponieważ naruszył moją przestrzeń osobistą, zdał sobie z tego sprawę i się wycofa. Natomiast kiedy ktoś będzie miał złe zamiary, wtedy się nie wycofa. I bardziej prawdopodobną rzeczą, jaką zrobi, będą to uderzenia zamachowe na głowę. Tak? Czyli w momencie, kiedy przeciwnik będzie próbował wykonać zamachowe uderzenie na głowę, ja od razu kontroluję jego rękę, unosząc łokieć. Zrób może na drugą stronę. Czyli moja dłoń trzyma za triceps takim hakiem. Hakiem dłoń zaczepiona jest o ramię napastnika. Natomiast mój łokieć, kąt mojego łokcia jest zależny od kąta uderzenia, jakie będzie leciało w moim kierunku. Tak? Jeżeli Krzysiek teraz będzie chciał dotknąć mojej twarzy tą ręką, to ja ustawiam moje ramię w taki sposób, żeby moja kość ramienia była w tej samej płaszczyźnie, co jego siła, jaką próbuje wygenerować. Dlaczego to działa? Dlatego, że nie będzie w stanie nikt skompresować mojej kości ramienia. Z drugiej strony może pokażemy. Moja kość ramienia jest w tej samej płaszczyźnie, w jakiej Krzysiek chce dotknąć mojej twarzy. Nie będzie to możliwe. Jeżeli ten kąt mojej ręki będzie inny, teraz będę walczył tricepsem przeciwko jego całemu ciału. Natomiast kiedy ustawię łokieć, teraz Krzysiek będzie walczył przeciwko mojej kości. Jest to bardzo stabilna pozycja. I teraz ćwiczenie będzie polegało na tym, że kontrolujecie sobie ręce partnera, a partner próbuje dotknąć dłonią waszej twarzy i wy w odpowiedni sposób układacie swoje ramiona. Ta pozycja wewnętrzna daje nam także kontrolę nad środkiem ciężkości przeciwnika. Dlatego, że w momencie, kiedy moje łokcie są wewnątrz, a napastnika łokcie na zewnątrz, widzicie, ja mam teraz moje ręce od wewnątrz w stosunku do rąk Krzyśka. I teraz, kiedy jestem w stanie tą pozycję zachować i Krzysiek będzie próbował mnie przepchać, będzie to dla niego bardzo trudne. Kiedy natomiast Krzysiek będzie miał pozycję wewnętrzną, przepłynie będzie miał pozycję wewnętrzną i teraz będzie próbował mnie przepchać, teraz jest to bardzo łatwe. I to działa też w odwrotnym kierunku. Kiedy ja, mając pozycję wewnętrzną, będę chciał przesunąć Krzyśka, nie ma żadnego problemu. Tak? Dlatego, kiedy kontrolujemy środek tej pozycji, równocześnie będąc lekko skręconym bokiem, pilnujemy się przed uderzeniami głową, to nawet jeśli napastnik będzie chciał wyprowadzić uderzenie kolanem w kierunku naszego krocza, może to zrobić teoretycznie tylko nogą lewą, ponieważ od prawej nogi jestem zasłonięty stojąc bokiem. My to czujemy, że on staje na jednej nodze. W momencie, kiedy to robi, ja jestem w stanie zakłócić mu balans. Właśnie dzięki temu, że mam tą pozycję wewnętrzną. Tak? Czyli następnym ćwiczeniem, jakie zrobicie, oprócz tego, że partner będzie próbował dotknąć waszej głowy, a wy będziecie ustawiali łokcie pod odpowiednim kątem, będzie dodatkowa rzecz, czyli będzie próbował uderzyć kolanem w krocze i my w tym momencie będziemy próbowali zakłócić mu balans, nie dopuszczając do tego. Wasza kolej. Tak jak w przypadku pozycji clinchu frontalnego, powiedzieliśmy sobie, że w tej pozycji nie będziemy pracowali całe wieki, tylko to potrwa może 2-3 sekundy, zanim przejdziemy do kolejnego ruchu. Tak samo i w tej pozycji, kiedy napastnik będzie próbował naruszyć moją przestrzeń prywatną, ja zablokuję mu tą możliwość i kiedy zrobi agresywny ruch, próbując uderzyć nas, ja od razu przechodzę do pozycji clinchu bocznego. Pozycja clinchu bocznego
polega na tym, że ręka, która mnie biła, próbowała uderzyć, jest pod moją pachą, natomiast ja przytrzymuję ją w ten sposób, żeby przeciwnik nie był w stanie jej wyciągnąć. Dodatkowo oprócz chwytu dłonią zabezpieczam sobie ją moim łokciem, dociskając łokieć do boku mojego ciała. Moja druga ręka trzyma za kość biodrową, w okolicy kości biodrowej napastnika. Moja głowa jest bardzo blisko przytulana do klatki piersiowej. Dlaczego teraz w tej pozycji bokiem napastnik nie jest w stanie się odwrócić i złapać mnie za głowę? Dlatego, że kontroluję tutaj jego rękę, wciskając biodra w jego nogę i drugą ręką kontroluję biodro. Spróbuj, Krzysiek, się odwrócić do mnie tyłem, złapać mnie za głowę. Nie jest to możliwe. Tak? On, dopóki się nie odwróci do mnie tyłem, jeżeli tu by był luz, on by się odwrócił w ten sposób i teraz jestem narażony na headlocka, na rzut biodrowy, na wiele bardzo różnych technik. Natomiast dopóki ja kontroluję tą rękę, kontroluję biodro i głowa moja kontroluje górną linię jego ciała, nie będzie w stanie się odwrócić ani w jedną, ani w drugą stronę. Poprzednio, jak w klinczu frontalnym, ja nie chcę utrzymać go w jednym miejscu. W momencie, kiedy napastnik chce zerwać tą pozycję, ja idę za nim cały czas. Jestem bardzo blisko jego ciała, nie pozwalając mu na to, żeby wyswobodził się z tej pozycji i nie pozwalając mu na wyprowadzenie jakichś znaczących, mocnych uderzeń. Teraz zaprezentujemy całość. Wasza kolej. Dodatkowe wyjaśnienie. Kiedy mam pozycję kontrolną i napastnik wyprowadza uderzenie, ja blokując je będę wchodził do pozycji klinczu, to będę wchodził uciekając od uderzenia. Czyli w momencie, kiedy Krzysiek zadaje uderzenie prawą ręką, ja idę do klinczu uciekając od tej prawej ręki. Jest to bardzo istotny szczegół. Kiedy nie jesteśmy z jakiegoś powodu w stanie utrzymać wystarczającej odległości i potencjalny napastnik wchodzi w naszą przestrzeń osobistą, kontrolujemy jego ramiona, zabezpieczamy się przed uderzeniami w krocze i przed uderzeniami głową. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, proszę o łapki w górę i subskrypcję naszego kanału. Uderzcie w dzwoneczek. Wtedy dostaniecie powiadomienie o tym, kiedy będzie kolejny odcinek naszej Akademii. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.